Cześć, witajcie. Miło mi serdecznie powitać Was po raz kolejny na materiale wideo. Jak zwykle będę Wam opowiadał o rowerach elektrycznych, szczególnie tych budowanych na ramach EV Spark. A mamy specjalną okazję, dlatego że kilka dni temu odbyła się premiera nowej ramy e-bike'owej EV Spark Gamma, którą widzicie za mną. I ten filmik będzie to swoista recenzja tej ramy. Pokażę Wam, jak ta rama wygląda, co zmieniło się w ramach EV Spark w 2021 roku. Także nie przedłużam, zapraszam serdecznie na recenzję ramy EV Spark Gamma. Gamma jest idealną bazą dla tych, którzy chcą zbudować lekkiego i zgrabnego e-bike'a o dużej mocy oraz porządnym zasięgu. Rama swoimi rozwiązaniami technicznymi oraz budową przewyższa wszystkie dostępne na rynku ramy e-bike'owe. Zbudowana na podstawie geometrii EV Spark Lite oraz na tym samym wahaczu. Główną zmianą jest ilość miejsca w skrzynce na baterię oraz elektronikę. Rama została poszerzona w stosunku do poprzednika ze 122 mm do 126 mm. Geometria została stworzona w taki sposób, aby zapewnić wygodną i wyprostowaną pozycję podczas długich, wielokilometrowych wyjazdów w teren, ale również w taki sposób, aby zostawić to co najlepsze, czyli sportowy charakter i dzielność terenową. Korpus ramy EV Spark w swoim wnętrzu może pomieścić akumulator złożony z 200 ogniw litowo-jonowych, sterownik subwoto, BMS i przetwornicę. Jeżeli zrezygnujemy ze sterownika w ramie i zamontujemy go na zewnątrz, to ilość ogniw, jaką zmieścimy w ramie, wzrośnie nam aż do 260 ogniw. Szablony podstawowych pakietów baterii możecie znaleźć na moim blogu, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Główka ramy ma długość 135 mm, podobnie jak jest to w modelu V2. Stery typu AE-Head w rozmiarze 1,1/8 cala dostajecie razem z ramą. W górnej części korpusu znajduje się miejsce na stacyjkę, która również jest w zestawie z ramą. Rama posiada obszerne okna rewizyjne z boków oraz z góry korpusu, ułatwiające montaż wszystkich podzespołów. Wszystkie klapy osłaniające okna rewizyjne są wykonane z aluminium. W prawą przednią klapę korpusu mamy wkomponowane gniazdo ładowania XLR. Przejdźmy może teraz do spodu ramy. U nas tradycyjnie. Rama posiada 4 otwory, które służą do montażu obudowy sterownika oraz 4 otwory, dzięki którym za pomocą adaptera zamontujemy sterownik pod ramą. Poniżej widoczny jest otwór, którym przedostają się wszystkie potrzebne przewody z zewnątrz do wnętrza ramy. Warto zwrócić uwagę na demontowalne podsiodło. Połączenie tego detalu z ramą jest bardzo estetycznie wykonane. Daje nam również w późniejszym czasie możliwość wymiany tego detalu na inną wielkość. Średnica wspornika siodła to 27,2 mm, natomiast średnica obejmy zaciskowej to 31,8 mm. Nowym rozwiązaniem wprowadzonym w 2021 roku jest oś wahacza, która jest współosiowa z supportem, a nie tak jak poprzednio występowała wspólna oś supportu i wahacza. Dzięki temu, że nowa oś wahacza posiada gwint BSA, możemy stosować w niej tradycyjny suport rowerowy BSA 100 mm, czujnik nacisku pedałowania, czujnik pas bez potrzeby montowania adaptera, silnik centralny montowany poprzez suport BSA 100 mm. Nowe rozwiązanie w 100% zachowuje pozytywne cechy, które posiadała poprzednia oś, a tylko dodaje nowych walorów użytkowych. Współosiowa oś wahacza oraz supportu daje nam idealny ruch korby w czasie pracy amortyzacji na nierównościach. Ruch wahacza podczas pracy nie ma wpływu na napinanie łańcucha. Przez to, kiedy zastosujemy przerzutkę, niezależnie od tego, po jak dużych nierównościach się poruszamy, nasza przerzutka nie zmienia swojego położenia. Ułatwia to zmianę zębatki w każdej chwili, bez ryzyka, że łańcuch nam przeskoczy lub spadnie. Dzięki temu możemy również zastosować silniki bez potrzeby stosowania jakiegokolwiek napinacza. Jeżeli chcemy skorzystać z jednego zestawu zębatek, to w naciągnięciu łańcucha pomaga nam specjalny kształt tylnych haków. Dzięki niemu możemy regulować napięcie łańcucha w sposób mechaniczny. Wraz z ramą dostają Państwo 2 blokady obrotu silnika. Jeżeli jesteśmy już przy hakach, to warto wspomnieć o adapterze przerzutki, który jest wkomponowany w prawy hak. Jest on wykonany z aluminium i posiada standardowy gwint pod przerzutkę 10x1. Przechodząc na drugą stronę, widzimy adapter służący do montowania nóżki rowerowej. Rozstaw montażowy śrub nóżki to 18 mm. Sam wahacz jest wykonany bardzo solidnie i bez obaw można w nim montować silniki o największej mocy oraz momencie obrotowym.
Rozmiar koła, jaki mieści się w tylnym wahaczu, to koło o średnicy 26 cali i szerokości opony 4 cali. Rama posiada rowerowy luk i jest bardzo zgrabna i smukła. Sprawdzi się zarówno podczas ostrej jazdy terenowej oraz bezszelestnego przemieszczania się po miejskiej dżungli. Osoby zainteresowane zapraszam na moją stronę internetową, a wszystkim zdecydowanym na budowę życzę miłej zabawy i do zobaczenia na szlaku. Widzimy się w kolejnym materiale, a ten już niedługo. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!